Witajcie, z tej strony ponownie Ariel. Dzisiaj mamy dla Was recenzję najsłynniejszej bramki, która jest związana z Xiaomi, czyli Aquara Hub i bramki, którą bardzo często możecie zobaczyć na naszym portalu, bo naprawdę ją lubimy. Ja na sam początek zapraszam Was do subskrypcji oraz zalajkowania naszego kanału. No i oczywiście przejdźmy teraz do samej bramki. O bramce Aquara Hub mówiłem już wcześniej, w naszym pierwszym filmie o tym, jak stworzyć Smart Dome razem z Aquarą, ale jako, że bardzo często pojawiają się pytania stricte o tą bramkę i kilka osób pytało się mnie o film zaraz z nią związany, więc zdecydowaliśmy się go nakręcić. Więc tak wygląda sama bramka Aquara Hub na rynek chiński. Tutaj możecie zobaczyć, czym się ona cechuje, więc potrzebujecie taki adapter, żeby móc ją zamontować u siebie. Ona będzie wyglądała tak, że jak już ją włożycie do gniazdka, to mniej więcej tyle będzie Wam wystawać, więc całkiem sporo. Weźcie to u siebie pod uwagę. I teraz główne elementy tej bramki, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to jest ten LED, czyli ta bramka może Wam służyć jako lampka nocna, jak ją na przykład sparujecie z czujnikiem ruchu, więc to jest bardzo fajny dodatek. Poza tym ma głośnik w tym miejscu, dzięki temu może służyć Wam jako alarm, albo może Wam służyć jako dzwonek do drzwi. Też możecie ją w ten sposób sparować. Bramka ma kompatybilność z HomeKit, więc wszystkie urządzenia, które do niej dodacie, wszystkie czujniki, wcześniej wymieniony czujnik ruchu, kontaktrony, czujniki zalania, pojawią się również w Waszej aplikacji Dom, a sama bramka będzie miała tam funkcję lampki oraz alarmu. Więc to są takie podstawowe informacje. Teraz pokażę Wam, jak ta bramka wygląda w aplikacji. Przejdziemy teraz do aplikacji i tego, co możemy sobie zobaczyć w Michał, jeżeli chodzi o nasz Aquara Hub. Więc wchodzimy sobie do głównego ekranu. Tu już to, co widzicie, to jest nowa wersja ekranu Aquara Hub, która się zmieniła jakiś czas temu wraz z aktualizacją Michał. Ona jest bardzo podobna do tego, co widzimy w hubie od Xiaomi. Zostały uspójnione. Więc na pierwszym ekranie to, co widzicie w tym momencie, to jest taka duża tarcza. W tym miejscu uzbrajamy albo rozbrajamy swoją bramkę i później mamy Guard Settings, Alert Lock i Child Device. Więc jeżeli chodzi o Alert Lock, to tutaj macie konkretne rzeczy, które się podziały z bramką w danym czasie, a przez Child Device dodajemy sobie kolejne sprzęty jako po Zigbee do naszej bramki, tak, żeby mogły być sprzężone z bramką i żeby mogły na przykład być elementami naszego alarmu. To, co lubię w Aquarze, to jest to automatyczne, czyli jeżeli uzbroimy nasz dom, to w tym momencie wszystkie czujniki ruchu czy kontaktrony będą reagowały na cokolwiek, co się podzieje. Jeżeli będzie rozbrojony, to i tak czujniki zalania i dymu będą wychwytywały, że jest niebezpieczeństwo, nawet jak jesteśmy w domu, więc to jest jak dla mnie plus, bo jest ta automatyzacja. Tu sobie jeszcze włączyłem Guard Settings, czyli dodatkowe opcje związane z samym alarmem. Alert Trigger Device, czyli tutaj macie taką podstawową automatyzację, która wyzwala alarm, czyli jeżeli którykolwiek z czujników wychwyci, wtedy wyzwalamy alarm. Więc mamy tutaj, jak widzicie, 5 różnych czujników, których wykrycie może wyzwolić alarm. Możemy sobie zrobić schedule, czyli taki nasz plan, kiedy chcemy uruchamiać nasz alarm. Jak szybko ma alarm zareagować po wykryciu, czyli na przykład może to być automatycznie, jak otworzą się drzwi przykładowo, albo może to być na przykład nawet 60 sekund po tym czasie, to już sobie ustalamy sami. No i trochę głębiej, czyli jaka konkretna melodia ma być odkrywana, z jaką głośnością, jak długo i czy nasz LED ma wtedy migać. Tak? To są wszystkie elementy tego naszego alarmu. Poza tym bramka ma jeszcze funkcję światła, czyli możemy sobie tutaj zobaczyć, jak widzicie sami, mamy bardzo dużo kolorów, z których możemy korzystać. Zielony, żółty, czerwony, tak naprawdę całe RGB. Możemy sobie ustalić jasność tej bramki. Możemy sobie wykorzystać taką opcję Timer Colored Lamp, czyli nasza lampka będzie się zaświecała danym kolorem o danej godzinie. Na przykład chcemy, żeby się świeciła rano na zielono, a
wieczorem na czerwono, to możemy tak zrobić i mamy opcję Induction Night Light, czyli jeżeli chcemy, żeby to była nasza lampka nocna, wtedy ją łączymy z jednym z naszych czujników ruchu i w tym momencie jak czujnik ruchu wykryje go, wtedy lampka się sama włącza. Przejdźmy sobie jeszcze do tych dodatkowych ustawień, bo ich jeszcze jest kilka. Volume settings, czyli jakie są głośności poszczególnych trybów, czyli alert volume, czyli to jest alarm, doorbell, czyli jeżeli chcemy naszą bramkę zrobić jako dzwonek i prompt, czyli jeżeli chcemy dostać jakieś informacje, tak? Czyli ona będzie na przykład informowała, że sparowała kolejne urządzenie. Bramka mówi w dwóch językach, angielski i chiński, jak widzicie. Może też być jako budzik, czyli to jest kolejna opcja. Dzwonek, o którym mówiłem wcześniej. I tak naprawdę to jest wszystko, bo potem kolejne te elementy, które się będą pojawiały, które tutaj widzicie, to są zwykłe elementy ustawiane jak w każdej innej aplikacji czy urządzeniu w Mi Home. Więc mam nadzieję, że ten element Wam się podobał i przechodzimy dalej. Zobaczyliśmy już, jak ona wygląda w aplikacji. Powiedziałem Wam o kilku podstawowych informacjach, to może teraz trochę wad, tak? Bo nic nie jest bez wad, nawet ta bramka. Więc czego w niej trochę brakuje? Brakuje w niej bramki BLE, czyli żebyśmy mogli do niej podłączyć urządzenia Bluetooth. Ta bramka też ma problem, jak już dodamy do niej zbyt dużo urządzeń, czyli ponad 32 urządzenia, to się już nie da, ale tak naprawdę im więcej dajecie, tym ona sobie trochę słabiej z tym radzi, więc dla dużych domów potrzeba tak naprawdę mieć więcej tego typu bramek. No i ona ma czasami problemy ze stabilnością. Mi się zdarza, że urządzenia, które były do niej podpięte i znajdowały się od niej trochę dalej, tak naprawdę parę metrów, były pomiędzy nimi jakieś ściany, no to traciły z nią zasięg, więc to niestety były minusy. Ale tak poza tym, tak naprawdę to tą bramkę bardzo lubię i szczerze mówiąc, bardzo ją wszystkim polecam. Więc jeżeli chcecie się i zastanawiacie się, czy ta bramka jest ciągle warta tego, mimo że jest na rynku już od jakiegoś czasu, to tak. Jeżeli zastanawiacie się, czy wziąć tą bramkę, czy bramkę z Xiaomi Mi Hub V3, to odsyłam Was do naszego filmu, w którym porównujemy te dwie bramki. Więc teraz nie będę Wam o tym opowiadał, ale szczerze mówiąc, na sam początek w bardzo wielu projektach, w którym kiedy pomagamy osobom budować ich smart domy, to doradzamy właśnie rzeczy Aquary, które są tanie i dobre. Co prawda nie mają jakiegoś serwisu w Polsce, ale nadal się bardzo dobrze sprawdzają i mówimy im, że od tego naprawdę można zacząć, jeżeli tylko oczywiście nie przeszkadza Wam to, co mi osobiście trochę przeszkadza. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Tak jak mówiłem na samym początku, subskrybujcie i lajkujcie, a ja zapraszam Was do kolejnych filmów. Mamy już ich trochę, więc możecie spokojnie trochę czasu spędzić na naszym kanale.